O, wiste! Przez ponad 5 lat pobytu w Polsce spotkałem się z wieloma kulturowymi niespodziankami, a o niektórych już wspominałem w pierwszej części. Co mnie i moich kolegów z Balkanu jeszcze szokowało, dowiecie się w tym filmiku. Idemo! Od razu gdy przyjechałem do Polski, zaskoczyło mnie, jak smaczna i ciekawa potrafi być polska kuchnia. Niektóre rzeczy w polskiej kuchni są podobne do bałkańskiej, więc na niektórych sposobach się czułem naprawdę jak w domu. Na przykład gołąbki, które u nas nazywają się sarma. Serki polskie są unikalne, zwłaszcza oscypek. A jak zobaczyłem, że do tego dodaje się żurawinę, byłem w szoku, bo jak tak można? Co to się stanęło? Ale kiedy spróbowałem, zmieniłem od razu zdanie. Kocham też żurek z kiełbasą. Kocham też żurek z kiełbasą, który stał się moją ulubioną zupą. Również zakochałem się w tutejszej tradycji robienia grilla, która bardzo mi przypomina naszą na Bałkanach. Ale i dalej myślę, że robimy lepszego grilla, a mięsożercy naprawdę będą u nas w raju. Ale byłem zaskoczony, jak dużo w Polsce je się ryb. Lubię prawie wszystkie kulskie pierogi, ale muszę przyznać, że piecuchy w Starym Młynie to moje ulubione. Ale nie każdy dzieli moją opinię. Będzie kontrowersyjny. Polska, please don't cancel me. A pierogi, kiedy tutaj pierwszy raz przyjechałam, był taki hype, muszę spróbować pierogi i spróbowałam w innych restauracjach i dla mnie pierogi są tylko okej. Nie są wow, ale są tylko okej. Please don't cancel me. Dziękuję, Polska. No proszę nie kancelować Dankie. Jednak niektóre dania dla mnie nie mają sensu. Kurde, jakby Łosi się dowiedzieli, to by was nigdy nie wpuścili do kraju. Jadalne. Śledź do wódki. No dziwne, ale przyznaję, że ciekawe. Ale mięso albo ryba w galarecie, flaki. To niestety nie moje smaki. Coś, do czego ciężko mi się przyzwyczaić, to fakt, że wiele osób tutaj lubi planować. Oczywiście Polacy nigdy nie wygrają z Niemcami czy Szwajcarami, ale w porównaniu do Bałkanów wydaje mi się, że ludzie próbują zaplanować jak najwięcej swojego czasu. Dużo się pracuje, mało jest czasu na odpoczynek, a obowiązków jest mnóstwo. Przynajmniej tak to wygląda w dużych miastach. U nas ludzie żyją bardziej spontanicznie, o wiele luźniej. Może nawet za luźno. Zwłaszcza jeśli pracują w różnych instytucjach. Siedzenie i picie kawy przez 3 godziny ze znajomym, którego przypadkowo spotkaliśmy w mieście, nie jest niczym wyjątkowym. A latem prawie nic nie da się zaplanować z powodu upałów. Od kiedy tu mieszkam, muszę walczyć z moją niechęcią do planowania czegokolwiek. Chyba jakoś sobie radzę z tym, ale nie jest łatwo, jak moi polscy znajomi chcą, żebym planował wakacje 6 miesięcy wcześniej. A wy lubicie wszystko planować, czy wolicie żyć spontanicznie? Dajcie znać w komentarzach. Jak już wspominałem w moim filmie o polskim morzu, jedną z rzeczy, które mnie zdziwiły, są parawany. Niby rozumiem ten koncept. Jest wiatr, piasek, trzeba się chronić przed bryzą, ale nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem. Jestem dzieckiem Adriatyku, więc wyobrażam sobie chodzenie na plaży trochę inaczej. Po prostu zakładam kąpielówki, biorę ręczniki japońki, dobra i krem z filtrem, bo nie przeżyję bez tego, i skaczę do morza. A w Polsce człowiek musi zagracić cały bagażnik, żeby wybrać się nad morze, bo to jest poważna wyprawa. Ale przyznam, że Bałtyk wydaje się bardziej przyjazny dla dzieci, bo u nas jest tylko kilka plaż z tak fajnym piaskiem. W poprzedniej części filmu stwierdzenie o piciu alkoholu w Polsce było bardzo kontrowersyjne. Chciałem wyjaśnić wam dokładniej, co chcieliśmy powiedzieć. Chodziło nam o kulturę picia i dostępność alkoholu. Szoty, picie do upadłego, alkoholicy na ulicach,
oraz istnienie sklepów monopolowych na początku mnie zszokowało. Polska znajduje się wśród 15 krajów o najwyższym spożyciu czystego alkoholu na świecie. Na szczęście z roku na rok jest lepiej. Ewidentnie widać spadek w konsumpcji alkoholu wśród młodszych ludzi. Coraz mniej jest monopolowych, więc mam nadzieję, że coraz rzadziej zobaczymy widoki, o których mówił Kenan. Przepraszam. U nas papierosy dalej stanowią duży problem, a w niektórych krajach na Bałkanach i dalej można palić w środku lokali. Chyba nie lubię pachnieć jak zepsute wędzone mięso, a i tak szczerze nie wiem co jest gorsze, alkohol czy tytoń. Zaskoczyło mnie, jak wiele pogańskich tradycji wciąż przetrwało w polskiej kulturze. Andrzejkowe wróżby, topienie marzanny w pierwszy dzień wiosny, puszczanie wianków na wodzie w noc kupały, czy śmigus dyngus. To wszystko pokazuje, jak bogata i fascynująca jest tutejsza tradycja. Wiele dawnych słowiańskich obrzędów zostało schrystianizowanych. W Czarnogórze, jak i w Serbii mamy na przykład badniak, palenie pni gałęzi drzewa podczas prawosławnej wigilii, czy slawę, święto patrona rodziny, jak na przykład Jana Chrzciciela. Chrzciciela? Chyba tak. W mojej rodzinie. A wy? Znacie jeszcze jakieś stare zwyczaje, które przetrwały do dzisiaj w Polsce? No to ja już wiem, że on będzie siedział koło mnie. Zarówno Polacy, jak i Czarnogórcy lubią narzekać. Można powiedzieć, że to tutaj niemal sport narodowy, a nawet forma small talku i sposób, w jaki ludzie się poznają. Ale jest różnica. Czarnogórcy wolą siedzieć w kawiarni, pić Deutsch i narzekać zamiast coś zmienić. Ti me nerviraš, na posao me nerviraju, nervira me telewizja, nie mogę się nie zdržim. Nekoga ubić, stvarno. Mamy mentalność, ciuty, trpy, uwiek może gore. A Polacy, większość próbuje coś zmienić w swoim życiu. Wiem, każdy człowiek jest inny. Czekaj, zaczął padać. Wiem, każdy człowiek jest inny, ale nadal będę opierał się, że na Bałkanach to norma, a nie wyjątek. Wystarczy zobaczyć, jak wyglądają kawiarnie o 12 w dniu roboczym, tutaj w Poznaniu i w Podgorycy. Polacy lubią porządek, ciszę i spokój. No może oprócz imprezowych weekendów. Mi tu i tam. Ma to swoje zalety i wady. W Polsce ludzie cenią dobrą organizację, stoją w kolejkach, co dla mnie było niewyobrażalne. Kolejka jest. Przecież ślepy nie jestem. Ale głuchy chyba. I szanują zasady drogowe. Wiem, że teraz napiszecie, no co to ja gadam. W Polsce wszyscy jeżdżą jak wariaci, ale musicie zrozumieć, że w Czarnogórze jest z tym o wiele gorzej. Kierowcy trąbią na innych, jeśli ktoś jedzie za wolno. Mało kto przepuszcza pieszych na przejściu i prawie nikt nie zapina pasów. Ja w Polsce wiedziałem, jaka by Serbia mogła być, jakby się prawo trochę bardziej szanowało. Bo mentalności Polacy nie są naprawdę blisko do nas. Jak można coś zrobić tak na lewo, no też są chętni, ale jednak tutaj się prawo bardziej szanuje. I ja uważam, żeby Serbia mogła mieć tak dobrze jak Polska, tylko jakby się prawo też trochę bardziej szanowało i to jest to, co nam brakuje. Mentalnością ja się tutaj nawet nie czuję jako obcokrajowcą, bo czuję się, że jesteśmy blisko, że jesteśmy Słowianie i jesteśmy blisko między sobą. Polacy mają niesamowitą kulturę pamięci. Nie tylko utrzymują zabytki, ale również pielęgnują swoją historię. Wszędzie widać kamienie i pomniki upamiętniające wydarzenia historyczne. Na przykład w Warszawie, szczególnie w starych dzielnicach, jest wiele tablic Tchorka, czyli tablic upamiętniających miejsca walk i martyrologii z czasów II wojny światowej. Prawie wszystkie muzea, w których byłem, są fantastyczne. Opowiadają historię w sposób bardzo ciekawy i interaktywny. Wiem, że nie jest idealnie,
Zdarza się zobaczyć rozpadające się kamienice, ale tak szczerze, tak dużo się tu wydarzyło, że nie dziwię się, że nie można wszystkie utrzymać. A u nas jest z tym trochę gorzej. Niestety wiele miejsc historycznych nie tylko nie jest zadbana, nie jest nawet opisana. To znaczy możecie zauważyć w polu ruiny cerkwi z XII wieku albo ruiny starożytnego miasta i nawet o tym nie wiedzieć. To temat tak złożony, że zasługuje swój własny filmik. I tak, moi drodzy, to chyba wszystkie szoki kulturowe, które zauważyłem po przeprowadzce do Polski. Mam nadzieję, że zaciekawił Was ten temat i że mi wybaczycie za komentarz o lektorze. Chyba dam mu jeszcze szansę. Jeśli podobała Wam się seria o różnicach kulturowych pomiędzy Bałkanami a Polską, to zasubskrybujcie po więcej. Pozdrawiam, ciao!